Witajcie w kolejnym odcinku z mojego warsztatu. Dzisiaj taki, można powiedzieć, krótki materiał, ale mam nadzieję, że pełen wiedzy. Mianowicie o odnawianiu piasku odlewniczego. Ja u siebie używam piasku typu Petrobond. Jest to piasek, gdzie spoiwem wiążącym jest olej. Jest parę plusów takich stosowania tego typu piasku, a mianowicie przede wszystkim według mojej oceny bezpieczeństwo. Właśnie w tego typu piasku, gdzie spoiwem wiążącym jest olej, unikamy, w przeciwieństwie oczywiście do piasku, gdzie spoiwem wiążącym jest woda lub wilgoć, unikamy możliwości eksplozji wykonanej formy, gdyż w piaskach, gdzie stosowana jest woda, nawilgacanie go, żeby one wiązały się dobrze, kiedy jest właśnie w tych piaskach odlewniczych, gdzie stosuje się właśnie wilgoć do wiązania, problemem jest, że w przypadku jego nadmiaru, gdy wlewamy do wykonanej formy ciekły metal, przy aluminium jest to pewnie około 700 stopni, przy brązach nawet 900 i mosiądzach około 900, powoduje to drastyczne zmiany stanu skupienia właśnie tej wilgoci zawartej w piasku odlewniczym, gdzie spoiwem wiążącym jest woda lub wilgoć. I przy zmianie tego stanu skupienia para wodna, jej prężność powoduje, że szuka ujścia. No i jeżeli jest to ciśnienie zbyt duże, to po prostu może spowodować eksplozję tej całej formy, pomijając już fakt tego typu, że rozsadzi to i piasek wszędzie poleci, no to może polecieć jeszcze wszędzie ten metal, który do środka wlaliśmy. Na pewno będzie jeszcze w ciekłej formie, no i można powiedzieć wypadek gwarantowany. Skutki oczywiście można sobie wyobrazić. No i to jest dla mnie priorytet. Bezpieczeństwo stosowania piasku, gdzie elementem wiążącym jest olej. Druga kwestia, no to spoiwo oleiste nie wysycha, nie powoduje wysychania tego piasku. Nawet po długich miesiącach leżakowania w takim pudle moim, oczywiście ono jest zamknięte, jest ono od razu zdatne do użycia. No, nie zdarzył mi się jeszcze przypadek po 6 miesiącach leżakowania, że musiałbym to spoiwo uzupełniać. To jest druga kwestia. A przy piaskach tego typu, że po prostu jest gdzie wiązaniem jest wilgoć, no to wiadomo, że to odparowuje i trzeba uzupełniać po długim leżakowaniu. To jest kolejna kwestia. Po trzecie, odwzorowanie detali. Piasek Petrobond jest piaskiem o bardzo dużej gradacji. To po pierwsze, bardzo idealnie odwzorowuje detale. Po drugie, powoduje to, że olej w nim zawarty powoduje o wiele mniejsze defekty. No wiadomo, że przy parującej wodzie, czy tam wilgoci z piasków odlewniczych, właśnie gdzie spoiwem jest wilgoć, może powodować to defekty właśnie od prężności tych par. Natomiast w piasku Petrobond wiadomo, że on poczernieje, czyli ten olej zawarty w tym piasku się wypali
zamieni się wręcz w sadzę, ale nie spowoduje to defektów w odlewie. No to jest oczywiście moje amatorskie doświadczenie, używając jednego i drugiego rodzaju piasków, ale wiecie, profesjonaliści nie mają z tym zapewne problemów. No ja niestety amatorsko nie jestem może tak doświadczony, ale to jest po prostu z mojego doświadczenia. Natomiast minusy tego piasku odlewniczego Petrobond. No minusem jest przede wszystkim to, że po każdym odlewie powstaje coś właśnie takiego. Jest to mieszanina wszystkiego. Łącznie tutaj takie największe elementy wyciągnąłem. Na miejscu styku właśnie odlewanego elementu ten olej się wypala, powstaje sadza i w ten sposób on czernieje. Ta część już nie jest niestety do użytku. Niektórzy ją wyrzucają i zastępują nowym. Ja natomiast recyklinguję tego typu elementy. Trzeba po prostu tą degradację przepalonego piasku uzupełnić ten olej tutaj w tej strukturze. No ale jak sprawdzić, czy to jest w ogóle potrzebne? Tutaj ten piasek nie jest też nowy. On jest po odnowieniu. Miejscami jeszcze takie grudki przepalonego się trafiają. Ale jak sprawdzić? No, sprawdzić można w prostym zamierzeniu. Bierzemy sobie grudkę, ściskamy mocno i próbujemy ją przełamać w jednym miejscu. Ja to łamię tak, że tutaj 2 palce, tym napieram i przełamuję. Jeżeli to spękanie jest takie jak teraz, czyli jest idealne, w żadnym innym miejscu nie pęknie, to ten piasek jest jeszcze możliwy do użycia. Nie ma tu żadnego problemu. Natomiast tutaj ten jest już zużyty i jego trzeba zrecyklingować. Biorąc kawałek po prostu tego, to się nawet nie klei, widzicie? Się nawet nie klei, a nawet rozpada się w ręku. Więc to się nadaje do recyklingu. Widzicie, on się nawet nie klei. Jak ja go zgniatam, widzicie jakie spękania powstają? Nawet tu są te grudy wszystkie i tak dalej. A to już w ogóle to jest tragedia. To już w ogóle się rozpada. Widzicie? Tutaj jeszcze kawałek było wziętego, to jeszcze się przełamał jako tako, ale ogólnie kwestia jest tego typu, że tutaj widzicie takie drobiny jeszcze. To trzeba porządnie wymieszać, te grudy zrobić i będzie git. Natomiast drugim minusem tego piasku Petrobond jest to, że jest stosunkowo drogi. W stosunku do piasku, gdzie spojrzem wiążącym jest woda, czy tam wilgoć, jak zwał, tak zwał, jest stosunkowo drogi. No ale coś za coś, jak to się mówi. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób ja poddaję recyklingowi ten oto piasek odlewniczy. Być może nie trzeba będzie uzupełnienia spoiwa wiążącego, być może trzeba będzie, zobaczymy. Oto wychodzi w trakcie. Mam takie oto swoje wiaderko. Ono ma 16 litrów. Wrzucam tutaj mniej więcej do 1/4 tego wiaderka na pojemność tego przepalonego piasku. Jak leci, nawet się nie bawiąc, jak leci, wrzucam tyle mniej więcej, żeby było gdzieś 4 litry.
jeszcze trochę. Mamy to. I teraz tak. Mieszadło budowlane, takie dość porządniejsze. I jedziemy. Wiadomo, że część z tych całych jeszcze zostanie, więc to co widzimy to trzeba takie większe. Trzeba w palcach. Nie mam niestety tak zwanej rozdrabniarki, więc ja to robię tak, bo nie ma innej możliwości po prostu. On się lepi do spodu trochę. Trzeba to z powrotem przemieszać, bo tam jeszcze są drobiny do wymieszania. Jedziemy drugą partię. No i teraz tak. Jak wymagane jest uzupełnienie spoiwa oleistego? Za każdym razem to trzeba testować. Tak samo jak tamten piasek. Zgniatamy i zobaczymy, czy się przełamie. W miarę. Zobaczmy. W miarę. Już widać, że się trzyma. No jest ok. Jeszcze trochę tu zobaczymy. W jednym miejscu. Jest ok, tu jest ok. Łamie się ok. Jest ok. No i teraz tak. Jeżeli nadal by były problemy z przełamaniem lub nie chciałby się do siebie lepić, wiadomo, że trzeba uzupełnić spoiwa oleistego. Jak ja to robię? Więc tak, tu wam nie pokażę, bo nie jest potrzebne jeszcze, ale może kiedyś na jakimś shorcie dodatkowo. Zwykłą zakrętkę od butelki, takiej 1,5 litrowej i tak dalej, wlewam do takiego właśnie 4 litrów w tym wiaderku, tego co mamy tutaj. Wlewam oleju, taką zakrętkę właśnie, oleju, ale najpierw trzeba rozdrobnić, nie? No to najpierw rozdrobniamy. Wlewam oleju do silników dwusuwowych. No i wiadomo, znowu mieszamy wtedy wiertarą i ponownie sprawdzamy tak jak tutaj. Kulka. Przełamujemy, tu jest git. Przełamuje się idealnie. No może widać trochę kolorystykę inną. Co nie? Tu jest już jeszcze taki świeższy bardziej. Ale przełamuje się ok, więc tu nie trzeba uzupełniać nic. Przełamuje się ok, dobra. Wlewam właśnie taką jedną zakrętkę, mieszam i ponownie testuję. Jeśli nadal jest nieteges, dolewam kolejną nakrętkę. Ale na taką ilość jedna nakrętka w 90% przypadków powinna wystarczyć. W 90% przypadków powinna wystarczyć. Natomiast piasek Petrobond ma też do siebie, że ma w swojej strukturze też katalizator. Czym jest katalizator? Są to specjalne związki, też wiążące,
Natomiast one są stosunkowo drogie. Dlatego ja nie używam oryginalnych związków katalitycznych do Petrobondu. Po prostu 99% alkohol izopropylowy, też taką nakręteczkę od butelki na taką partię i jest git. No i to by było na tyle, no bo taki krótki filmik z recyklingu piasku odlewniczego Petrobond do ponownego użycia. No i tak to wygląda po odnowieniu. Pewnie zastanawiające dla Was będzie to, dlaczego ten jest pomarańczowy, a ten jest bardziej brązowy. Otóż tak, ta część jest w piasku trochę bardziej zużyta. Z tego względu, że do jednego pudła ja wrzucam piasek, który w większości był przepalony, czyli ten, który jest najbliżej odlewanego elementu. I tu w tym piasku najwięcej jest zwęglonej części, a w tym to jest reszta, która jest po usunięciu tych zwęglonych części z odlewu. Na moich poprzednich innych filmach jesteście w stanie nawet zobaczyć, gdzie jest bardziej pomarańczowy piasek, a gdzie jest bardziej czarny. I teraz tak, nie odbiega on jakkolwiek od swoich właściwości, z tego względu, że struktura jest podobna. Teraz tak, ja jak robię kolejne swoje formy, to ten bardziej pomarańczowy używam właśnie jak najbliżej w formie jak najbliżej wzorca, a resztę formy wypełniam tym. No i po jakimś czasie te kolory się wyrównają, ale mam po prostu tyle tego piasku, że no sami widzicie. To są jakie zbiorniki? To są zbiorniki, nie zbiorniki, pudła 32-litrowe, więc tego piasku tu jest od groma, nie? Tu jest co najmniej 20 i 40 litrów piachu. Także do następnych odlewów już jest przygotowany. I mówię, tak jak ja gromadzę, to gromadzę ten, który jest najbardziej poczerniony, wrzucam do jednego lub od razu oddaję recyklingowi, ale dla tego filmu po dość znacznej ilości odlewów po prostu miałem zostawione w jednym pudle, żeby po prostu wreszcie nakręcić ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że trochę wiedzy na ten temat Wam dało. Co jeszcze? No, próbujcie recyklingować sami swój piasek. Nie wyrzucajcie, bo to zbędne. On jest po odnowieniu ma niemalże identyczne właściwości niż nowiutki. No ale no wiadomo, troszkę kaski więcej w kieszeni, aniżeli kupować nowy i za każdym razem przepalony wyrzucać. No to co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.